Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy, słuchajcie, makowca. Będzie to mała blaszka, ale gdybyście chcieli na większą, wszystkie składniki można pomnożyć razy 2 i wziąć 2 razy większą blaszkę. I już Wam mówię, od czego zaczynamy. Zaczniemy pierw od maku, bo on nam musi trochę wystygnąć, więc zaczniemy od maku. Ja tutaj mam 20 deko maku już zmielonego. Nie będę mielić mak, bo po prostu po co, jak można już kupić mielony. Takiego maku mielonego się nie myje, nie przepłukuje wodą, bo on Wam nasiąknie wodą. A to nie o to chodzi. Ja chcę, teraz Wam to pokażę, że mi się nie... Bo sobie już wszystko naszykowałam. Tutaj mam 250 ml mleka. Mleko trzeba podgrzać. Nie trzeba go gotować, wystarczy podgrzać. I do ciepłego mleka będziemy wsypywać nasz mak. 250 ml mleka i 200 gramów zmielonego już maku. Do tego mleka dołożę taką płaską łyżkę masła. Nie margaryny, tylko masła. Masła. Dobrze. No i zaraz, jak się tylko nasze mleko podgrzeje, zaraz damy nasz mak. I od razu będziemy się brać też za pieczenie spodu. Bardzo łatwy. 100 gramów mąki pszennej 500 do 450-500. 100 gramów mąki krupczatkiej. Tu jest jedno żółtko. 100 gramów masła startego zimnego. Do tego dodamy jedną łyżeczkę płaską proszku do pieczenia. Płaska łyżeczka proszku do pieczenia. Trochę cukru wanilinowego lub waniliowego, jak macie. Taka raz. 2 łyżeczki dam. 2 łyżeczki. Troszkę olejku migdałowego. Kilka kropelek. O, tak. I ja dam troszkę jeszcze tutaj przyprawy do piernika. Można dać cynamonu albo przyprawy do piernika. Ja dam troszkę przyprawy do piernika, żeby było tak świątecznie już. Tu już widzę, że mi się masło rozpuszcza. Tak, zaraz. I tu jeszcze dodajemy stołową łyżkę gęstej kwaśnej śmietany. O. Gdyby ciasto nam się nie chciało zagnieść, to dodajemy troszkę śmietany. Gdyby było za rzadkie, dodajemy troszkę mąki. I z tego będziemy zagniatać ciasto. Pierw sobie to przemieszam. Nie daję tutaj dużo cukru, dam tylko ten waniliowy. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, że mak będzie bardzo słodki. Więc jakbyśmy dali jeszcze tu dużo cukru, no to już by był sam cukier. Dobra. Tu już widzicie. Mleko już mi się tu zaraz podgrzało. O, żeby było widać. I wsypuję mój mak. Mak przemielony. Dobra. I mieszamy. Tutaj jest tylko żółtko. Białko mam tutaj. Nie wyrzucajmy białka. Ono nam się przyda. Zakręcam. I czekamy, aż nasz mak nam troszkę ostygnie i wsiąknie mleko. Do maku dodam taką łyżkę dość sporą miodu. O. Taką dość sporą łyżkę miodu. Jeżeli lubicie bardzo słodkie, no to wiadomo, że dodacie więcej, ale mi się zdaje, że tyle wystarczy. Tym bardziej, że będą jeszcze naprawdę
słodkie rzeczy, bo będzie jabłko, będą rodzynki, będzie śliwka suszona. No ale mówię, no to wszystko zależy od Was. Dużą łyżkę miodu. O. No i to odstawiamy na chwilę, żeby nam przestygło i to nam jeszcze napęcznieje trochę. I teraz tak, gdyby Wam wyszło za rzadkie, można dodać troszkę kaszki kuskus, to Wam zrobi się troszkę gęściejsza masa. Jeżeli dalej jest za suche, dolewamy troszeczkę gorącego mleka. Dobra, z tego zagniatam ciasto. I dodam troszkę śmietany, łyżeczkę. O. Dobra. Ciasto wyrobiliśmy, ma taką konsystencję. Na chwilę je odłóżmy do lodówki, chociaż na 15-20 minut, żeby nam ciasto odpoczęło. Odłożę ciasto, w woreczku zawinę i do lodówki. W międzyczasie rodzynki ja zaleję gorącą wodę. Ile dajemy rodzynek? No tyle, ile lubimy. Tutaj mam opakowanie 150. To tak myślę, że z 50-60 gramów rodzynek. O, tyle wystarczy. A dlaczego? Bo dam jeszcze, zaraz Wam pokażę, jeszcze będą inne bakalie. O, zalewam wrzątkiem. Tak, pomieszam i za 10 minut po prostu wyleję tą wodę i rodzynki dodam do maka. Dam jeszcze, mam suszone śliwki, tylko te suszone śliwki ja pokroję w drobniutką kosteczkę. Do tego też dam około 10 deko śliwek. To wszystko zależy, ile czego lubicie. Do tego dodam troszkę wiórek kokosowych i do tego dodam troszkę, mam takie migdały już w kosteczkę fajną, taką malutką pokrojoną, więc dodam migdałów, można płatki migdałowe, można daktyle dodać. Dodam też jabłka. Ile dodam jabłka? Wszystko zależy od tego, jaka masa będzie. Jeżeli masa będzie bardzo wilgotna, będzie taka lejąca, to dodam tylko pół. Jeżeli wyjdzie bardziej sucha, dodam całe jabłko. I to też zależy właśnie, jakie jabłka macie. Jedne jabłka są bardziej soczyste, duże, drugie mniej. Na to też trzeba zwracać uwagę. Dlatego wszystko pokazuję i staram się tłumaczyć. Tu przełożę już nasz mak. Niech on nam stygnie. O. Tak. Dobra. Dodam troszkę wiórek. No mówię, no 2-3 łyżki. O. Raz. 2. 2,5 dam. Nie patrzcie, że to Wam będzie się robić gęste. Dlaczego? Dlatego, że tu jeszcze damy zmiksowane 2 jajka z tym jednym białkiem. Także to się zrobi rzadsze. Do tego właśnie dodam troszkę tej przyprawy jeszcze z piernika. Można cynamonu dodać, jeżeli ktoś lubi.
Tak. I dodam tutaj troszkę też olejku migdałowego. Ale pięknie pachnie. O, troszkę olejku z migdałami. Możemy pominąć, jeżeli nie lubimy. No i biorę się za zakrojenie naszych śliwek. Około 10 do 10 deko śliwek pokroiłam. One są fajne, bo są bardzo mięciutkie. W malutkie kawałeczki pokroicie, to wtedy będzie Wam po prostu łatwiej ciasto kroić. Rodzynki już odcedziłam, są mięciutkie. Wodę wylałam oczywiście. Zostało nam dodać jeszcze troszkę migdałów. Możecie migdały, orzechy, naprawdę tutaj praktycznie wszystkie bakalie można dodać. Żurawinę. O, dobra. Troszkę tego. I mieszamy. Zaraz jeszcze dam tutaj jabłuszko. Tylko wymieszam i zobaczę, jaka mi wyjdzie gęsta nasza masa. Masę wymieszałam. Jest taka w konsystencji. I zetrę tutaj takie, wiecie co, średnie jabłko. Zaraz Wam powiem. Ja tutaj mam takie nawet dość duże, to więc całego chyba nie zetrę. Pół większego jabłka albo jedno małe. O. Dobra. Wystarczy, bo mi puści za dużo soku. Dobra. Mówię, będziecie chcieli na większą blaszkę, wystarczy razy 2 i też wyjdzie. Bo robiłam i na większą, i na mniejszą. W tym momencie możemy próbować naszą masę, czy jest nam wystarczająco słodka. Tylko nie zapomnijmy jeszcze, że będziemy tu dodawać jajka. To białko i 2 jajka, gdzie tutaj też dodamy gdzieś około 3 łyżek cukru, bo będziemy ubijać je na taką bardzo puszystą pianę, żeby ubić do białości. Także próbujemy i miejmy właśnie na uwadze, że jeszcze 3 łyżki cukru tutaj dojdą, żebyśmy sobie nie zrobili za słodkie. Ja nie będę dodawać, mi wystarczy ten miód i te 3 łyżki cukru. Dobra. Ciasto mi odpoczęło. Wyłożymy naszą blaszkę. Blaszka jest włożona papierem do pieczenia. Blaszka ma 25 na 21 cm. I teraz będziemy ją wykładać ciastem. Tak, ja będę zostawić sobie troszkę ciasta do przystrojenia. Tak. Ja będę wałkować po kawałku, bo to to będzie spód ciasta, także nie będzie tego widać. O. I takimi cieniutkimi dajemy cały spód. Wyklejamy. O. Blaszka jest już wyklejona. To ile to się będzie piekło, wszystko zależy jak bardzo żeście dali cieniutkie ciasto. Ja starałam się jak najcieniej, bo zostało mi jeszcze tyle, żeby przystroić. Jeżeli dacie troszkę grubiej, ale około od 10 do 15 minut. Piekarnik 180 stopni z termoobiegiem. 10-15 minut. Po prostu sprawdzajcie. Jak już zobaczycie, że już jest lekko brązowe, to znaczy, że już jest upieczone. Po 15 minutach, nawet niecałych, wyciągam ciasto. Podpieczony nasze ciasto, podpieczony nasz spód. O, spód się podpiekł. I co będziemy robić? Tu jest to jedno białko, co nam zostało i 2 całe jajka. Dałam 3 łyżki nieczubate, płaskie cukru. I teraz niestety musimy to ubić do białości. O, widzicie, żeśmy już ubili. O, ubiliśmy. Dobra. Odłożę.
odłóżcie sobie troszkę tego jajka ubitego. A dlaczego? Tak, ze 2 łyżeczki, że 2 łyżki, o tyle. Żebyśmy później mogli sobie posmarować nasz wierzch, jak będziemy ciasto układać. Żeby przystroić. Dobra. I wymieszajmy. O, taka konsystencja jest. I to będziemy wlewać do naszej blaszki. Łaj, topiła mi się łyżka. Wyrównamy. Tak. I ja na wierzch zrobię jakiś wzorek z tego ciasta, co nam zostało. Można wyciąć gwiazdki, można wyciąć przykładowo nożem do pizzy ładne jakieś paseczki. To już wszystko zależy od Was. Także ja będę wałkować ciasto i przystroję. Jak przystroję, to Wam pokażę. Ja przystroiłam o tak. Z tego ciasta, jakby Wam zostało, możecie powycinać takie gwiazdki, czy jakieś serduszka, położyć obok na blaszce, posmarować tym jajeczkiem i wyjdą Wam po 15 minutach bardzo fajne ciasteczka. Także nie trzeba wcale tego wyrzucać. O. I tym naszym jajkiem, co żeśmy po prostu delikatnie posmarujemy. Posmarowałam i wstawiam teraz do piekarnika nagrzanego do około 180 stopni z termoobiegiem i będziemy piec około 50-60 minut. Gdyby ciasto zaczęło Wam się przypiekać, można przykryć folią tą aluminiową, ewentualnie skręcić o 10 stopni Celsjusza, ale nie skracajmy czasu pieczenia, ponieważ wtedy nam te jajka się po prostu nie upieką, które żeśmy dali i ciasto będzie nam pływać. W tym samym dniu ciasta nie kroimy. Najlepiej jest kroić je po wystygnięciu na drugi dzień. Także ja wstawiam do piekarnika i jak będę wyciągać, to jeszcze się z Wami połączę. U mnie minęło 50 minut i ja już swoje ciasto wyciągnę. O, można wyciągnąć, nie bać się, nic się nie stanie. I chcę Wam powiedzieć tak, po pół godzinie zmniejszyłam temperaturę z 180 na 170 stopni. I teraz to, czekam do jutra, aż ciasto porządnie wystygnie. Widzę, że ładnie odchodzi, nie wiem, czy to widać. Będę próbowała Wam pokazać, bo to też jest oznaka tego, że ciasto się upiekło. Chyba tutaj będzie widać. Widzicie, jak ciasto ładnie odchodzi od papieru? Chyba widać tutaj. O, widzicie, one się, jak się pociągnie papier, to one ładnie odchodzi brzegi. Tutaj też, z tej strony też ładnie odchodzi. Ale mówię, kroić będzie się ładnie dopiero jutro, także zostawiam ciasto, niech wystygnie. Jutro się jeszcze z Wami połączę i pokażę Wam, jak ciasto się kroi, jak wygląda w środku. No i wracam do Was na drugi dzień. Wyciągniemy nasze ciasto. Ja je posmarowałam tutaj jeszcze lukrem. Zrobiłam troszeczkę cukru, pudru z kilkoma kroplami
kwasku cytrynowego. I zaraz będziemy kroić, tylko przełożę nasze ciasto na coś ładniejszego. No, przełożyłam i teraz ukroimy i zobaczymy, jaki jest w środku. Jeśli ładnie pokroiliśmy nasze bakalie, to nie powinno być problemu z krojeniem. A jeżeli były grube kawałki bakali, o tak jak tu, na przykład rodzynka, odpadła cała. Tak wygląda w środku. One jest mięciutkie, no bo wczoraj były opieczone, także to nie jest jakiś zbite. Nie, to jest bardzo, ale to bardzo, o, nie wiem czy to widać, nie, bo jeszcze nie wyostrzyło. On jest bardzo, ale to bardzo mięciutki. Mięciusieńki. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Moim zdaniem więcej cukru nie potrzeba, tylko tak jak mówiłam, musicie pokroić bardzo drobno bakalię, bo tak jak tu, o, to jest rodzynka. Jeżeli one będą takie duże, to po prostu będzie Wam się źle kroiło. Pyszne ciasto i naprawdę bardzo łatwe. Jak się przepis podobał, poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!